Dzień dobry Państwu. Kłania się Bartłomiej Radziejewski i witam serdecznie w programie Pomówmy Realnie, w którym bez bzdur, bez clickbaitów mówimy o sprawach najważniejszych z osobistościami życia publicznego. Sprawami najważniejszymi na ten odcinek są szczyty na Alasce i w Waszyngtonie, które nie schodzą z ust komentatorów, a które są niewątpliwie w każdym przypadku ważne, a jednocześnie niejako o przeciwstawnych wymowach, jeśli chodzi o realizację interesów już to Rosji, już to Ukrainy i jej sojuszników w wojnie z Kremlem. Co się z tego wszystkiego wyłania, czego się spodziewać, jaki jest bilans, jaki może być bilans następnych tygodni? O tym porozmawiam z osobistością życia publicznego, Robertem Kuraszkiewiczem, członkiem Rady Programowej Nowej Konfederacji, byłym prezesem Banku Pocztowego, publicystą, ekspertem do spraw międzynarodowych, autorem książek. Dzień dobry, Robercie. Dzień dobry, witam serdecznie. No to Robercie, jaka jest wymowa? Bo szczyt w Alasce dość szeroko był komentowany jako sukces Putina i rzeczywiście seria ustępstw względem włodarza Kremla miała tam miejsce ze strony Trumpa. Z kolei zaledwie dni później doszło do szczytu w Waszyngtonie, który przynajmniej niektórzy uważają za sukces Ukrainy i Europy, a porażkę Putina. Jaki jest bilans poszczególnych szczytów i ich sumy? To, jaki jest bilans, to będziemy oceniać za jakiś czas w kontekście realnych efektów, bo w tej chwili trwa dyplomatyczny taniec, który wszedł na najwyższe poziomy tym spotkaniem na Alasce i był kontynuowany w Waszyngtonie. Ja zacząłbym od podkreślenia jednej rzeczy, żebyśmy dobrze rozumieli ten proces, bo widać perspektywę podejścia prezydenta Trumpa do zakończenia wojny na Ukrainie. To jest bardzo ważne stwierdzenie, dlatego że to się wpisuje w zmianę metodologii działania Stanów Zjednoczonych jako światowego przywódcy. To znaczy w kontekście tej wojny również Stany Zjednoczone się nie ustawiają jako przywódca całego Zachodu, ale jako podmiot, który ma doprowadzić do zakończenia wojny. I stąd moim zdaniem te rozmowy najpierw z Putinem, a teraz z delegacją europejską, dlatego że Stany Zjednoczone już nie są pełnym przywódcą Zachodu, dla którego ta wojna jest wojną dla Stanów Zjednoczonych. Donald Trump podkreśla, że to nie jest moja wojna, to jest wojna Bidena. Swego czasu mówi, że wojna Bidena i Zełenskiego. Przypomnę, że de facto tam niezależnie od różnych ocen, czy ktoś jest sympatykiem prezydenta Trumpa, czy nie, to de facto poza kontynuacją pakietów zbrojeniowych, które były uchwalone za kadencji Joe Bidena, Stany Zjednoczone nie oferują żadnych nowych pakietów Ukrainie. W tej chwili poziom, o którym się mówi, że jest w zakresie udzielenia gwarancji dla Ukrainy, to jest sprzedaż pakietów uzbrojenia, ale sprzedaż za pieniądze europejskie, czyli właśnie te oczekiwania Stanów Zjednoczonych są spełnione w ten sposób, że Europa ma zapłacić za broń dostarczaną do Ukrainy. To pokazuje, że prezydentura Donalda Trumpa, czy administracja Donalda Trumpa idzie w tym kierunku, który wyznaczyła sobie wcześniej. Czyli nie bierze na barki pełnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo wspólnoty Zachodu, w tym NATO, jest tylko częścią tego procesu. Czyli ewidentnie widać, że jak gdyby ta perspektywa, to są być może zniuansowane rzeczy, ale ta perspektywa obecności amerykańskiej w Europie się jednak zmienia i to jest kolejny dowód na to. Ja bym paradoksalnie od tego zaczął. Z drugiej strony Trump kilkukrotnie robił wcześniej próby idące w kierunku zakończenia tej wojny. Najpierw, moja osobista teza jest taka, że najpierw próbując zmusić Ukrainę w tym niesławnej pamięci spotkaniu lutowym, żeby Ukraina w ciemno zaakceptowała wszystkie warunki, które Trump wynegocjuje w zakresie porozumienia pokojowego z Putinem. Kiedy to się nie udało, próbował lekko zwiększyć, ale tylko lekko, bo werbalnie i takimi gestami symbolicznymi, jak na przykład wysłanie 2 okrętów o napędzie atomowym bliżej Rosji, bo trudno to nazwać niż tylko jakiś tam symboliczny gest taki PR-owy, próbował wywrzeć jakąś presję drobną na Putina.
czyli szuka rozwiązania kompromisowego. Nie stawia się tak de facto po jednej z każdej strony, bardzo tego pilnuje. Do tej pory zresztą, włącznie z Alaską i tym spotkaniem wczorajszym, mimo wielokrotnych pytań, prezydent Trump nie skrytykował Putina i zawsze podkreślał, że Putin też chce skończyć tej wojny i się można spodziewać w najbliższym czasie wielu dobrych rzeczy ze strony Putina. Tak to prezydent Trump prezentował. Więc po pierwsze mamy tutaj przykład Stanów Zjednoczonych, które dążą do tego, żeby się, mówiąc kolokwialnie, ustawić po środku. To oznacza moim zdaniem, że ta tendencja do próby zmontowania wielkiego dealu geostrategicznego, geoekonomicznego z Rosjanami w administracji Trumpa i u niego samego ciągle dominuje. Czyli chce zawrzeć pokój jak najszybciej na Ukrainie. Z punktu widzenia amerykańskiego nieważne jaka cena, jest gotowy Trump zapłacić każdą cenę, po to, żeby mógł przejść do robienia, nazwijmy to, interesów, jak to mówiąc językiem Trumpa, z Rosją. Moim zdaniem nad tym wszystkim dominuje taki cel. Tylko z jednej strony to jest właśnie tak, że Trump ma dowieść Ukrainę Putinowi. I tutaj jak gdyby stanowisko ukraińskie wsparte przestraszonymi Europejczykami, bo tak to trzeba nazwać, no jednak powoduje, że tak łatwo nie będzie, tak? Że to nie jest tak, że Europa jest kompletnie bezzębna, ślepa, niezdolna do jakiejkolwiek inicjatywy i de facto trzeba się z tą Europą liczyć. Stąd to w ogóle spotkanie w Ukrainie, w Waszyngtonie z Zełańskim i przywódcami europejskimi, dlatego że Trump również jest w takiej pozycji, że gdyby się wycofał z Ukrainy, nagle odwrócił plecami, no to byłaby jego porażka. Więc próbuje dzisiaj osiągnąć, no nazwijmy to, kompromis między Rosją a Ukrainą. Moim zdaniem on dalej źle postrzega rzeczywistość oczywiście, bo to nie jest kategoria kompromisu między starciem między dwoma państwami. To jest jednak inny rodzaj wojny, to jest rodzaj wojny agresywnej, takiej, gdzie w stawce jest nie przesunięcie granic, tylko jest stawka, egzystencja niepodległego państwa ukraińskiego. Czy twoim zdaniem Trump nie widzi tego, że niepodległa Ukraina, będąca buforem między Rosją a NATO, jest wartością dla Stanów Zjednoczonych? Moim zdaniem tego nie widzi. Moim zdaniem tak tego nie postrzega. Tak? W ogóle to dla niego jest, jakby to powiedzieć, obojętne. No ale przecież jeżeli Ukraina by padła, no to albo została zwasalizowana przez Rosję, no to następnym celem mogą być państwa bałtyckie i już dużo bardziej brutalne i bezpośrednie testowanie amerykańskich zdolności, natowskich zdolności w tej części Europy i w ogóle. Bardzo niebezpieczna perspektywa dla Waszyngtonu. Ja powiedziałem tak, to jest bardzo oczywista perspektywa dla nas i to jest dla nas zero-jedynkowe i oczywiste, jak 2 razy 2 równa się 4, ale myślę, że Trump tak tego nie postrzega. Tak? Myślę, że ten kierunek zmniejszania obecności amerykańskiej w Europie będzie nadal obowiązywał. I w tym sensie pytanie jest, znaczy ja nie mam wątpliwości, jaka polityka amerykańska będzie w najbliższym czasie, bo ona będzie polegała na zmniejszeniu swojego zaangażowania w Europie. Pytanie jest, i tutaj jest, na to odpowiedzi nie ma, bo to jest przedmiotem decyzji przyszłości najbliższej, czy Europa będzie miała te wewnętrzne siły, żeby samodzielnie obrony interesów europejskich i bezpieczeństwa europejskiego się podjąć. Tak? Na dzisiaj to wygląda co najmniej przyzwoicie w zakresie deklaracji, bo zauważmy, że nawet w kontekście tej rozmowy z takim w stylu reality show, który Trump zaczął, zdaje się, że wszyscy byli zaskoczeni poza nim samym w kontekście tych pierwszych wystąpień tej 9, zdaje się, o ile dobrze pamiętam. Zauważmy, że było miejsce na 10. krzesło. To pewnie o tym też będziemy rozmawiali, 10. krzesła, które nie było dostawione, bo nie było chętnych, żeby go zająć. Więc tam jastrzębiami był Macron, był Merz i w mniejszym stopniu Starmer w zakresie wypowiedzi. To oni teoretycznie nawet bardzo miękkimi, znając jak gdyby charakter osobisty Trumpa, ale jednak próbowali wywierać pewną presję na uzyskanie większej ilości konkretów i postawić jakieś jasne warunki przed dalszymi rozmowami z Putinem.
Ale powiadasz, że Trump nie docenia wagi Ukrainy dla amerykańskiej racji stanu i że planuje wycofywanie się z Europy i że dąży przede wszystkim do porozumienia z Rosją kosztem Ukrainy. No ale gdyby Trump chciał rzeczywiście sprzedać Ukrainę, jak to się mówi, zdradzić Ukrainę, to co by go powstrzymało do tej pory? Przecież mógł to zrobić już znacznie wcześniej. Mógł wstrzymać wszelką amerykańską pomoc, mógł zgodzić się na warunki, które po prostu byłyby skrajnie niekorzystne dla Ukrainy w rozmowach z Putinem. Nie zrobił nic z tego. Co więcej, no, zagroził pewnymi sankcjami przeciwko Rosji, obłożył sankcjami Indię, kontynuował jednak to wsparcie wojskowe. Po co to wszystko, skoro Ukraina jest dla niego nieważna, a ważne jest porozumienie z Rosjanami? Ja powiedziałbym to, że moim zdaniem główną przyczyną jest to, że jednak odwrócenie się plecami do Ukrainy, i Trump sobie zdał z tego sprawę, oznaczałoby już dzisiaj klęskę całego Sojuszu Zachodniego. Czyli no po prostu to doprowadziłoby, i w tym sensie byłoby to marzeniem Putina, w sensie swoich faktów, o których dzisiaj nawet nie chodzi o to, żeby tutaj jakieś scenariusze rozpisywać w tej chwili, mniej czy bardziej fantastyczne, ale jestem głęboko przekonany, że to by doprowadziło do bardzo szybkiego degradacji już kompletnej relacji transatlantyckich, tak? Bo Europa miała poczucie, że spełnia warunki Trumpa, czy Amerykanów w tej chwili, czyli w dwóch aspektach, czyli zwiększa budżety wojskowe, a po drugie jest gotowa ponieść odpowiedzialność również fizyczną, czyli wysłać swoich żołnierzy, w jakim zakresie to jest oczywiście pytanie względne, na Ukrainę w ramach tych sił pokojowych, więc teoretycznie oczywiście przestraszona polityką amerykańską Europa, tak? Ale moim zdaniem Europa, ja to podkreślam, że w jakimś sensie się budzi, tak? I te działania podejmuje. Więc główną przyczyną moim zdaniem tego, że Trump się nie odwraca plecami, jest to, że no jednak nie chce tego, żeby Sojusz Zachodu się w całości zdegradował. Mhm. Taka może być konkluzja tego w najbliższym czasie, po tym, co żeśmy usłyszeli w ostatnich dniach. Konkluzja Co jest taka, może być akceptowalne, twoim zdaniem, jednocześnie dla Ameryki i Rosji? Moim zdaniem tak, no, dwa aspekty. Tak? No, to, że Putin się dzisiaj zdecydował na te rozmowy, to oczywiście poza kategorią tych bezpośrednich relacji, spotkaniach Witkoffa, gdzie zakładam, że Witkoff kupował w ciemno to, co mu Rosjanie sprzedawali. Nawiasem mówiąc, krążą anegdoty, że Rosjanie już mu pokazali miejsce, gdzie Trump Tower będzie mógł powstać w Moskwie. Czego bym nie wykluczał, że taka sytuacja miała miejsce, tak? Bo czym więcej się dowiadujemy o rozmowach Steve'a Witkoffa, to rzeczywiście włos na głowie staje. Też jest pytanie, na ile on w wielu wypadkach dobrze zrozumiał albo świadomie transferuje nieprawdę w zakresie tych rozmów. Tak? Bo i tutaj dochodzimy do clou w tej chwili. Rosjanie zgodzili się podjąć rozmowy dotyczące, no powiedzmy, pokoju, bo to była ich presja. Tak? Trump zrezygnował z umowy o zawieszeniu broni na rzecz pokoju, czego nawet nie ukrywa, że to była presja Rosjan, czyli zmienił swoją również narrację w zakresie sposobu zakończenia tej wojny, bo już nie mówi o zawieszeniu broni jako warunku, a za to mówi o tym wielokrotnie, też generalnie niezgodnie z prawdą, że zakończył 6 wojen w ostatnich 6 miesiącach, więc dlaczego nie zakończy i tej? Więc mówi teoretycznie, że lepiej zakończyć tę wojnę porozumieniem pokojowym niż mówić o zawieszeniu broni. No, zwrócę tylko uwagę, że rozmowy o pokoju, które muszą trwać, one się nie zakończą w ciągu kilku tygodni na pewno, oznaczają, że Rosja będzie dalej tą presję na froncie dokonywać. Tak. Co do tego wątpliwości nie mam żadnych. Ale zwróćmy uwagę... Tutaj doszło też niejako do przejęcia agendy Putina, w tym sensie, że dotąd Trump mówił o tym, że rozejm byłby wartością, prawda? Nie tylko pokój, ale rozejm, podczas gdy Putin mówił, że rozejm nie, dążymy do pokoju. Więc rezygnacja na ostatnich spotkaniach przez Trumpa z postulatu rozejmu jest przybliżeniem się akurat do agendy Putina i do jego interesów, w tym sensie, że dzięki brakowi rozejmu i rozmów w ogóle o rozejmie Rosja może eskalować, znaczy może monetyzować politycznie swoją przewagę na froncie. No, dokładnie tak, to jest pierwszy punkt. No, drugi punkt jest taki, że
Osobiście jestem przekonany, oczywiście nie mamy dokładnej wiedzy, ale wszelkie dostępne informacje, które docierają z tych spotkań, bo nikt z nas nie był, ani nie mamy zapisków poufnych, powiedzmy, ale wszelkie informacje, które docierają, zarówno spotkania na Alasce, jak i w Waszyngtonie, nie mówią o tym, że ustalono, zwłaszcza na linii Zachód-Rosja, jakąś pulę konkretów, więc to wszystko jest kwestia otwarta, bo kwestia rozumienia gwarancji. Kolejny przykład nieporozumień w administracji Trumpa. Steve Witkoff dzień przed spotkaniem w Waszyngtonie powiedział w CNN-ie, że Rosjanie zgodzili się na gwarancję bezpieczeństwa Ukrainy w stylu 5 artykułu NATO. Pytany o to Trump, nawet w trakcie tego spotkania z przywódcami zełeńskim, powiedział, że o tym żeśmy nigdy nie rozmawiali. To pokazuje skalę tutaj, jak gdyby, mówię, rozbieżności, które ja zakładam, że Witkoff albo nie wszystkie rzeczy z dyplomacji rozumie, albo jest gotowy przyjmować do siebie. I stąd właśnie nie wiem, czy on świadomie sprzedaje pewną narrację, żeby pokazać, że jest osiągnięte więcej niż jest, czy się bierze z jakichś innych względów. Nie wiem, ale to zostawmy, bo to jest jakby mniej istotne. W każdym razie historia taka, która polegała na tym, że Rosjanie akceptują gwarancję, to nawet została zdementowana pośrednio oczywiście przez samego prezydenta Trumpa. Ale ja jestem przekonany, że Rosjanie, albo te argumenty o tym, że są w stanie się prawnie zobowiązać, że nie będą dokonywali kolejnej agresji. No przecież wszyscy wiedzą, Europejczycy przynajmniej, już dzisiaj Zachód również Europy wie, że to jest kawał śmiechu. To znaczy żaden papier, na którym Putin coś podpisze, nie jest więcej warty niż ten papier, na którym został złożony podpis. Przecież przypomnę, że Ukraina miała wyglądająco bardzo poważnie gwarancje bezpieczeństwa w ramach memorandum budapeszteńskiego. Tak? No, mocarstwa zobowiązały się do nienaruszalności granic Ukrainy w zakresie porozumienia międzynarodowego. No i ten rodzaj porozumień nie jest nic warty. Więc jakie gwarancje bezpieczeństwa są realne dla Ukrainy? I tu jest plus, że akurat w tym kierunku zarówno Ukraina, jak i Europejczycy idą i te propozycje w Waszyngtonie ze strony Europy padły. Gwarancjami bezpieczeństwa Ukrainy nie jest kolejne porozumienie, kolejny papier z Putinem podpisany, tylko jest skala zbrojeń Ukrainy do tego poziomu, że do poziomu jeżozwierza, jak mówiąc takim językiem kolokwialnie wojskowym, czyli takim, że taka gwarancja zbrojeń, że Rosja się nie zdecyduje z powodu obaw, a nie z powodu tego, że podpisze jakiś dokument. Nic nie wiadomo na tym, żeby wzajemnie te rzeczy były określone. To znaczy padły deklaracje ze strony Rosji, w tej chwili padły deklaracje ze strony Zachodu po spotkaniu w Waszyngtonie. Ja osobiście uważam, że te zbiory na dzisiaj nie zachodzą na siebie, jeszcze przynajmniej. Co jest bezwzględnym plusem? Bezwzględnym plusem jest na pewno to, że trwa intensywna praca w tej chwili po stronie Zachodu i to jest w jakimś sensie, ja to spotkanie oceniam jako trochę wciskanie tez Trumpa przez przywódców europejskich w usta Trumpa i wymuszając na nim decyzję w tej chwili. Bo jeżeli Amerykanie stwierdzili, że Europa będzie w pierwszej linii, to prawie że cytuję prezydenta Trumpa z wczoraj, tak? Europa będzie w pierwszej linii, a my tam będziemy, żeby ich wspierać, no to w tej chwili takie informacje dochodzą, no trwają intensywne prace nad budową całego pakietu, w tym sensie gwarancji dla Ukrainy, czyli wsparcia militarnego, które za chwilę będzie położone na stole. I zobaczymy, co Amerykanie w tym kontekście zrobią, bo prace nad tworzeniem takiego pakietu trwają. Amerykanie wsparli ten kierunek, więc no to jest konkret. Być może to jest największy konkret z tego spotkania, że w tej chwili trwają intensywne prace nad budową pakietu koncepcji wsparcia militarnego dla Ukrainy jako gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy. To ja osobiście uważam, że to jest największy konkret, który ze spotkania w Waszyngtonie mamy na stole. Mhm. A z tego, co mówisz, wydaje się wynikać, że tak naprawdę z tych szczytów niewiele wynika jak na razie, poza uruchomieniem pewnego procesu zaawansowanego dyplomatycznego, zmierzającego do tego, żeby coś wreszcie wynikło i wynikła jakaś konkluzja dotycząca zakończenia tej wojny. Ale jak na razie pośród tych wszystkich emocji, gestów, rzeczywiście efektownych często, no tak naprawdę bardzo niewiele treści mamy, tak? Bardzo niewiele treści. Znaczy, moim zdaniem z rzeczy uzgodnionych, zwłaszcza uzgodnionych nie wewnątrz obozów, czy wewnątrz Rosji, czy wewnątrz obozu Zachodu,
ale takich, o których wiedzielibyśmy, że jest uzgodnione pomiędzy, to ja szczerze mówiąc nie potrafię wymienić żadnego takiego. Tak? Ja mimo wszystko zakładałem, że w tym Waszyngtonie też będzie więcej konkretów, tak? ale no jednak no nic takiego nie padło. No plus też to założenie, no powtórzę się, ale że Trump stara się tutaj ustawiać, o czym mówi nawet, werbalizuje to, jako osoba, która ma ułatwić porozumienie pokojowe. Tak? On tutaj jest po to, żeby obie strony się mogły dogadać. Więc co też, no też pokazuje, że moim zdaniem on to robi właśnie po to, żeby sobie utrzymywać te otwarty front, czy otwarte relacje z Moskwą. Że w sytuacji takiej, kiedy ten pokój, czy porozumienie jakieś będzie zawarte, jeżeli ono będzie zawarte w rozumieniu Trumpa, to znaczy tak, że on musi zostawić ścieżki dialogu z Moskwą. Mhm. Ale wynika z tego także w takim razie, że po prostu mimo tej pracy dyplomatycznej wykonanej i niebagatelnej do tej pory nie udało się tego wspólnego zbioru, jak zauważyłeś, jak na razie wyłonić. W związku z czym sprzeczne oczekiwania stron dotyczące warunków zakończenia wojny ukraińskiej mogą doprowadzić do sytuacji, że w ogóle żadnego porozumienia w najbliższym czasie nie będzie, tylko będzie kontynuacja stanu, który mieliśmy, czyli wojny na wyniszczenie, ze wsparciem ze strony Zachodu i być może z dołożeniem dodatkowych sankcji na Rosję. Na ile realny jest taki scenariusz? Ja myślę, że tutaj, dodatkowych sankcji na Rosję ze strony Stanów Zjednoczonych bym raczej nie przewidywał. Wystarczająco będzie to, jeżeli ceny ropy będą dalej spadać w zakresie procesów rynkowych i polityki OPEC+. To powtarzam, że od wielu miesięcy już wiesz o tym doskonale, tak? że największy cios w armii Putina to jest spadek ceny ropy za baryłkę Brenta poniżej $60 na rynkach. Jesteśmy tego coraz bliżej, więc miejmy nadzieję, że w tym kierunku to pójdzie. Ja powiedziałem tak, moim zdaniem Putin zaczął te rozmowy oczywiście zakładając dwie rzeczy. Pierwsza rzecz taka, że rzeczywiście, że kupił Trumpa i Trump będzie realizował w całości politykę zakończenia tej wojny za wszelką cenę, czyli będzie oddawał Ukrainę, co sobie Putin, upraszczam oczywiście, ale zażyczy, tak? Moim zdaniem zaskoczeniem tutaj jest i dla Trumpa, i dla Putina jednak stanowisko państw europejskich. Bo stopień determinacji i jednak realnych decyzji, oczywiście w różnych krajach to różnie wygląda, ale w tych największych jednak jest przyspieszenie procesu zbrojenia. To są realne fakty. Oczywiście efekty tego się zobaczy pełne w ciągu kilku lat, tak? Ale ja podaję taki przykład, gdzie większość ludzi nie wierzy versus wielka, potężna Ameryka i ciągle niewładna Europa. Przecież w tym roku Europa będzie produkowała już więcej artylerii 155 niż Stany Zjednoczone. Ciągle z perspektywą rozpędzania się. Tak? No, sam Rheinmetall jako jedna firma będzie produkowała w tym roku, i to są pewne dane, to nie jest jakieś założenie, no, sam Rheinmetall będzie produkował tyle samo 155 co Stany Zjednoczone, czyli jeden koncern europejski, oczywiście niemiecki. Więc te procesy się toczą jednak, tak? Które oczywiście dzisiaj jest tak, że Europa nie byłaby w stanie zastąpić Stanów Zjednoczonych i stąd ten taniec dyplomatyczny po stronie Europy, żeby Ameryka się nie wycofywała, no bo nie jest w stanie Europa przez kilka lat jeszcze co najmniej, w najbardziej optymistycznym wypadku przez kilka lat 1:1 zastąpić Stanów Zjednoczonych. Ale wracając do Putina, to moim zdaniem jemu zależało na dwóch rzeczach. Po pierwsze, chciał spróbować tego, czy może jednak się nie da całkiem przekapacić Trumpa, żeby wymusił zakończenie tej wojny de facto na warunkach rosyjskich, przy jakimś śmiesznym kompromisie. A drugie to jest to, że jednak Putin zakłada, że kontynuacja rozmów daje mu jakąś taką tarczę dyplomatyczną, tak? Że dopóki rozmowy trwają, no to dodatkowe działania antyrosyjskie nie będą wszczynane. A ja osobiście zakładam, o tym też pisałem już wiele miesięcy temu, tak? Że jesień tego roku, czyli 25, co w tym kierunku wszystko zmierza, tak? Będzie takim momentem, gdzie w Rosji będą co najmniej odczuwalne, ale już głęboko odczuwalne skutki kryzysu społeczno-ekonomicznego. I to w tym kierunku zmierza, tak? Dlatego że gospodarka rosyjska hamuje, coraz więcej problemów Rosjanie w swoim życiu gospodarczym mają i to widzą, tak? Więc tutaj też jest tak, że ten czas Rosjanom też ucieka, więc
tym dyplomatycznym gambitem Putin moim zdaniem chce wyrwać maksymalnie wiele, zdając sobie sprawę, że tej wojny nie będzie mógł kontynuować po wsze czasy jednak. Mówisz, że uruchomienie rozmów chroni Rosję przed dodatkowymi sankcjami, ale przecież rozmowy trwały cały czas. Odkąd Trump właściwie objął urząd, uruchomił rozmowy z Rosjanami o pokoju na Ukrainie, tylko że te rozmowy po prostu do niczego nie prowadziły. To jaka jest różnica między tymi rozmowami a tamtymi? Ja zwróciłbym uwagę tutaj na cechy osobowościowe Trumpa, bo niestety musimy to, mimo tego, że ja uważam, że nawet w tej rzeczywistości najważniejsze są te podstawowe trendy geopolityczne, ten czynnik ludzki jest tylko elementem korygującym, ale w wypadku Trumpa on koryguje wyjątkowo mocno. To znaczy, dlaczego nie potraktować słów Trumpa poważnie, że ja muszę spojrzeć Putinowi w oczy i zobaczyć, czy ja to ocenię, bo ja to wiem, bo ja to będę wiedział, czy on chce pokoju. I to spotkanie, zwłaszcza z takim enturażem potraktowania Putina z ogromnym szacunkiem jako głowy nie tylko państwa, ale i mocarstwa, bo wszelkie honory były mu oddawane. No, może z pewnymi wyjątkami, rzeczywiście defilady nie było na przykład i tak dalej, tak więc to można było sobie jeszcze coś wyeskalować, ale generalnie nie był przyjęty jako pariah, tylko jako naprawdę lider mocarstwa. To bez dyskusji, tak? I z jednej strony tam powiedzieli sobie, czyli Rosjanie pewnie złożyli deklarację, że jesteśmy gotowi na gwarancję Zachodu, jesteśmy gotowi na pokój, jesteśmy gotowi na zagwarantowanie tego, że Ukraina nigdy nie będzie zaatakowana, tylko że to nie było oparte o żadne konkrety, więc dlatego ta druga część spotkania została odwołana, bo tam miały zespoły pracować nad detalami, tak? No to nie nad tymi detalami, które są fundamentalne, tak, w tym kontekście, do których Trump też nie przywiązuje wagi, no nie pracowano na Alasce. Za to z powodu presji państw europejskich i ich samych wewnętrznej mobilizacji ta praca jest wykonywana po stronie państw europejskich dzisiaj we współpracy z Amerykanami. Jeszcze bym taki jeden niuansik podał, który dzisiaj się też wymknął z nagrań i na co zwrócono uwagę, jak do jednego z partnerów Trump się zwraca uwagę, gdzie mówi, że wierzy w to, że Putin chce pokoju, bo taki zwrot angielski, believe it or not, czyli uwierz mi, byśmy po polsku powiedzieli, uwierz mi, że Putin mi powiedział, że robi to dla mnie. Czyli będzie pokój dlatego, że on tak ceni mnie, że robi to dla mnie. Więc ja dlatego wierzę w to, że Putin chce, tak mi powiedział. I to wymknęło się z takich nagrań z niewyłączonego mikrofonu. I ja uważam, że tak samo jak trzeba Trumpa traktować poważnie to, co mówi, czyli jeżeli mówi, że on to sam chciał ocenić, spojrzeć w oczy Putinowi i jeżeli wierzy w to, że Putin chce zakończyć tę wojnę dla niego, to na dzisiaj on w to wierzy. Tylko czy to nam nie pachnie powtórką z tych wcześniejszych rozmów, gdzie Putin też deklarował, że dąży do pokoju, po czym nie prezentował żadnych konkretów. No to teraz mamy jakby wykonaliśmy obrót, przenieśliśmy to na wyższy poziom dyplomatyczny, ale to samo się powtarza w tej chwili, tak? To znaczy są ogólne deklaracje rosyjskie co do chęci zakończenia wojny i brak konkretów. Tak. Czy jest perspektywa uzyskania tych konkretów? Sądzisz, że wynika z szczytu na Alasce? No bo sam mówisz, że tych konkretów nie uruchomiono. Tak, ja tutaj podkreślę jeszcze raz, bo o tym mówiłem, więc postaram się krótko. Konkretem, który jak gdyby wynika z przebiegu wypadków, jest to, że państwa europejskie w porozumieniu z Ukrainą pracują intensywnie nad pakietem gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy. No tak, ale ja pytam o konkrety po stronie rosyjskiej, tak? Bo w tym sensie widzę potencjał powtórki tego, co było, że Rosja znowu będzie mówić o pokoju, kupując sobie czas, kiedy nie ma dodatkowych sankcji, nie ma dodatkowej presji zachodniej, a jej przewaga na froncie jest monetyzowana politycznie. Tak, z perspektywy inaczej. Oceniam, że ten cykl rozmów jeszcze nie doprowadzi do niczego. Czyli to, co Trump, bo mówię, podkreślam, wyraźnie stara się ustawić z boku, tak? Że on teraz mówi, że w trakcie spotkania, jak wyszedł zadzwonić do Putina, mówił o tym, że postara się doprowadzić do spotkania
Putina z Zełenskim. No dzisiaj jest przynajmniej informacja, no jeszcze nie całkiem oficjalna, ale potwierdzona ze źródeł rosyjskich, że Rosjanie też są na to gotowi, więc zobaczymy, czy do takiego spotkania dojdzie. No Trump mówił, że zależy mu na tym, żeby to było w ciągu kilku dni, więc to się zweryfikuje bardzo szybko. Więc ja powiedziałem tak, dzisiaj nie ma żadnych konkretów, które pozwoliłyby stwierdzić, że porozumienie czy rozejmowe, czy przybliżające pokój jest do opracowania na stole. No, takich faktów dzisiaj nie ma, ale one się być może w ciągu kilku tygodni pojawią. Więc no, w tym sensie musimy pilnie to weryfikować. Ja podkreślam tą kwestię pracy nad tym pakietem gwarancyjnym dla Ukrainy z tego względu, że to jest no, pobłogosławione przez Trumpa, gdzie on mówił, że Europejczycy będą w pierwszej linii, a my będziemy tuż za nimi. To też można powiedzieć, że żaden konkret nie jest, tak? Ale ten konkret z perspektywy Europejczyków jest właśnie wykorzystywany do zbudowania takich elementów, które tych Amerykanów w tą obecność moim zdaniem będą wciągały. Ale czy tak się skończy, to oczywiście nie wiemy, dlatego że będziemy w stanie ocenić wtedy, kiedy obie strony, czyli Ukraina i Rosja, zadeklarują rzeczywiście, że jest wspólny grunt, na bazie którego są gotowi prowadzić negocjacje pokojowe. Dzisiaj moim zdaniem zachodzą. Zastanówmy się bliżej końca, na ile realne jest rzeczywiście uzyskanie tej pozytywnej konkluzji, w sensie kończącej wojnę. No bo mówisz o opracowywaniu koncepcji zmierzającej do zagwarantowania Ukrainie bezpieczeństwa w Europie. Natomiast jednym z oficjalnych i wydaje się, że jak najbardziej realnych celów rosyjskiej inwazji było doprowadzenie do sytuacji, w której Ukraina nie ma szansy być w militarnych strukturach Zachodu. Czyli czy to członkostwo w NATO, czy to inna forma gwarancji bezpieczeństwa ze strony Zachodu jest sprzeczna z jednym z najważniejszych celów rosyjskich w tej wojnie. Czy zatem Rosja jest w stanie zaakceptować rezygnację z tego celu w ogóle, twoim zdaniem? Moim zdaniem to dotykasz właśnie istoty problemu, których powinniśmy obserwować w najbliższych tygodniach. Bo do tej pory Rosja nic takiego nie zasugerowała. Czyli przynajmniej oficjalnie, znaczy inaczej, nieoficjalnie, nawet nieoficjalnie, ale w zakresie nawet przecieków, takiej deklaracji strony Rosjan nie padły. Stąd trochę ten dziwny entuzjazm Amerykanów po Alasce, że generalnie pracujemy nad pokojem, który będzie za chwilę, tak? No bo to nie jest, przypomnę, i teraz w wielu miejscach się w ogóle publicznie przypomina, że to nie jest spór terytorialny, to nie jest spór o kawałek nawet bogatej ziemi, tylko to jest wojna z perspektywy Moskwy, wojna egzystencjalna przetrwania Imperium Rosyjskiego i w ogóle proces jego odbudowy. A z perspektywy Ukrainy to jest wojna o to, w momencie, kiedy się ten nowoczesny naród, to ja powtarzam, uważam, że ta wojna, tak jak w wypadku Polski II wojna światowa oznaczała zakończenie procesu budowy nowoczesnego narodu ukraińskiego, ten nowoczesny naród ukraiński jest faktem. I ten nowoczesny naród ukraiński chce mieć własne państwo i własną niepodległość. I nic, biorąc pod uwagę te dwa sprzeczne wektory, w istocie rzeczy z informacji, które mamy dostępne, no nie dociera nic, co pozwalałoby twierdzić, że ten przełom się dokonał. Że to jest dalej jakiś tam festiwal dyplomatyczny po stronie Rosji, właśnie polegający na tym, że Rosja nie rezygnuje z tych swoich głównych celów, a po stronie Ukrainy no jednak jest, mimo pogarszającej się sytuacji, no nie ma jednak woli poddania się dalej, tak? I nie ma gotowości porzucenia linii frontu i de facto no, po prostu poddania się. No to wygląda rzeczywiście na perspektywę, przynajmniej w tym aspekcie, powtórki z fiaska rozmów pokojowych. Natomiast dwa pozostałe główne cele rosyjskie deklarowane i również mamy silne podstawy sądzić, że jak najbardziej deklarowane realnie, no to była denazyfikacja i demilitaryzacja Ukrainy. Denazyfikacja rozumiana jako wymiana władz obecnych Ukrainy i demilitaryzacja, no to rozumie się samo przez się jako ograniczenie istotne jej potencjału wojskowego. Czy twoim zdaniem w tych aspektach Rosja jest w stanie pójść na ustępstwa? Czy cokolwiek takiego zasugerowała?
No właśnie, w odbiorze, w przekazie amerykańskim to ten drugi wątek demilitaryzacji jednak wybrzmiał, w tym sensie, że jest informacja, że Rosjanie to akceptują, czyli że nie chcą mieć prawa, nazwijmy to, weta czy kontroli nad wielkością i kształtem sił ukraińskich. No ale znowu zwrócę uwagę, że ze źródeł rosyjskich żadne nawet przeciekowe potwierdzenie tego nie nastąpiło. Więc tutaj też mamy być może pytanie, że strony patrzyły na to samo, ale widziało trochę inaczej. Tak? No i dzisiaj ta perspektywa budowy tych pakietów gwarancyjnych dla Ukrainy wychodzi z założenia, że Rosjanie akceptują to, że nie będą się wtrącać co do jak gdyby kształtu i wielkości w ogóle armii ukraińskiej. Ale przypomnę, tego potwierdzenia nieoficjalnego nawet ze strony Rosji na razie nie słyszeliśmy. A denazyfikacja, tak zwana, wymiana władz? No, ten wątek się chyba nie kojarzy, żeby się w ogóle pojawił w kontekście nawet czy samej nazwy, czy też presji. No, bardziej się pojawił w tych pytaniach w Waszyngtonie zadawanych Zełenskiemu, czy jest gotowy na przeprowadzenie wyborów, tak? To jest, myślę, ten element, którym w tym zakresie to poszło najdalej, tak? No to on trochę wybrnął dyplomatycznie, zresztą Trump był na tyle w dobrym nastroju, że prawie wszystko zamieniał w żarty. Więc kiedy Zełenski stwierdził, że w ramach tych rozmów w Białym Domu, w gabinecie owalnym, że oczywiście w każdej chwili wybory będą do przeprowadzenia w 3 miesiące po zakończeniu działań wojennych, bo tak stanowi konstytucja ukraińska, to Trump z szerokim uśmiechem powiedział: doskonale, to ja też chciałbym mieć tak, żebym mógł odwoływać wybory. Nie? Ale to nie było elementem presji, tylko takiego dobrego nastroju Trumpa i takiego dowcipkowania, które też miało miejsce w trakcie tej rozmowy tym razem. Więc ten wątek nie był poruszany i nie miał swojego odbicia żadnego w kontekście nawet relacji amerykańsko-ukraińskich czy amerykańsko-europejskich, czyli ja nie zauważyłem żadnej presji na Zełenskiego, na przykład, żeby złożył władzę, co otwiera ścieżkę właśnie do powołania rządu bardziej przyjaznego Rosji. Z mojej obserwacji sytuacji wynika, że właśnie ten wątek denazyfikacji został wyciszony przez Rosjan już od jakiś czas temu. Można sądzić, że został zdjęty z agendy lub że zdjęcie go z agendy jest bardzo realne. Wątek demilitaryzacji nieco podobnie, chociaż w mniejszym zakresie. No ale rzeczą nie do przekroczenia wydaje się być kwestia niedopuszczenia do przystąpienia Ukrainy do NATO lub w innej analogicznej formie do struktur militarnych Zachodu. Czy gdyby to było prawidłowe rozumowanie, uważasz, że strony mogą się dogadać co do tego, że wprawdzie nie robimy wymiany władzy na Ukrainie, w sensie jakiejś takiej odgórnej, będącej częścią samego procesu pokojowego, nie narzucamy Ukrainie jakichś zmniejszenia zbrojeń, ale jest zgoda co do tego, że Ukraina nie będzie w NATO ani w niczym podobnym, to czy tutaj może nastąpić porozumienie? Punkt pierwszy jest taki, że dzisiaj wszyscy przyjmują jako fakt, że nie ma tematu udziału ze strony Zachodu, mówię, nie ma tematu udziału Ukrainy w NATO. Amerykanie to bardzo wyraźnie podkreślają i nikt w trakcie rozmów tego postulatu nie zgłasza. Myślę, że ciągle gra się toczy o coś nieco innego, bo ja osobiście powtarzam, że ta wojna się musi skończyć, nie skończy się zgniłym kompromisem, tylko musi się skończyć czyjąś wygraną, czyjąś przegraną. Co to oznacza? Wygrana po stronie Ukrainy oznacza oczywiście budowę z koniecznym wsparciem państw Zachodu, bo Ukraina samodzielnie do tego zdolna nie jest w oczywisty sposób. Takich warunków porozumienia kończącego, nawet nazwijmy to fazę zbrojną konfliktu, ale które dają możliwość rozwoju Ukrainy jako samodzielnego państwa zdolnego do rozwoju ekonomicznego, bo to jest jak gdyby kluczowa rzecz, żeby Ukraina nie stała się państwem upadłym, bo nie jest możliwe, żeby Europa, bo głównie Europa, inaczej niż mówi Trump w tej chwili, de facto finansuje funkcjonowanie państwa ukraińskiego. O tym też nie możemy zapominać, że to jest jeden
po osiągnięciu jakiejś formy porozumienia pokojowego, czy jakiegokolwiek porozumienia, to jednym z kluczowych elementów będzie sytuacja finansowa Ukrainy, bo nie da się Ukrainy finansować ad calendas grecas z pieniędzy Zachodu. To jest coś, co z tyłu głowy powinniśmy pamiętać, ale to będzie jeden z krytycznych elementów, które wpłynie na przyszłość Ukrainy po zakończeniu aktywnych działań zbrojnych, bo na dzisiaj państwa, głównie europejskie, deklarują, że to Ukrainę, no w cudzysłowie, te transfery się będą dokonywać. Tak? Więc zobaczymy. A ja przypomnę, że pula pieniędzy, którą Ukraina ma, no starczy do prowadzenia wojny gdzieś do pierwszego kwartału przyszłego roku. Więc jeżeli by się nic nie zmieniło, wojna by trwała, no to konieczne byłoby to, żeby nowe pakiety finansowe Ukrainy zostały przedstawione. Co też nie możemy o tym zapominać. Więc ja sobie na dzisiaj, szczerze mówiąc, nie wyobrażam takiego wariantu, odpowiadając wprost na Twoje pytanie, żeby tutaj ta formuła możliwości dojścia do jakiegoś porozumienia nastąpiła w tej chwili. No nie widzę tego. No właśnie, czyli przybliżamy się do perspektywy, w której te rozmowy zakończą się fiaskiem i będzie kontynuacja tego, co jest, tak? Taką bym główną tezę dzisiaj postawił, tak? Oczywiście to się może zmienić, jeżeli doszłoby do spotkania Zełański-Putin i rzeczywiście to spotkanie byłoby oparte w końcu o tym, że obie strony mówiłyby mniej więcej o tym samym, tak? Bo na dzisiaj uważam, że tego nie ma, tak? To znaczy każda strona wygłasza kwestię chociażby to, że czego nie neguje Moskwa, że jest gotowa na gwarancję bezpieczeństwa, nawet zobowiązania prawne, ale to jest zupełnie coś innego, co Ukraina by sobie wyobrażała, nauczona własnym doświadczeniem. Więc ciągle ten moment dyskusji o tym samym zbiorze elementów między Moskwą a Kijowem nie nastąpił. I z tą myślą, myślę, zakończmy dzisiejszą bardzo wnikliwą i ciekawą, jak sądzę, rozmowę. I z tą myślą Państwa, naszych słuchaczy, widzów zostawmy. Perspektywa kontynuacji tego, co jest i kolejnego fiaska rozmów jako jedna z głównych hipotez wyjaśniających to, co się w ostatnich dniach działo. Robert Kuraszkiewicz, autor licznych publikacji, ekspert do spraw międzynarodowych, członek Rady Programowej Nowej Konfederacji, był moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję, Robercie, za Twój czas i wiedzę, Państwu za uwagę. Zapraszam za tydzień do Pomówmy Realnie i codziennie na życzliwe, tętniące intelektem łamy Nowej Konfederacji. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo za bardzo intrygującą, jak zawsze zresztą, rozmowę i jestem przekonany, że mam nadzieję, że w odbiorze naszych widzów pomagamy im właśnie zrozumieć i realnie zrozumieć to, co się dzieje w światowej polityce. Po to jesteśmy. Dziękuję bardzo.